zapraszam wszystkich na przepis na gołąbki. Gołąbki zawijane w białą kapustę z ryżem, dużą ilością mięsa. Zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. Dosyć szybko je się robi. Łatwe i szybkie. Ja tu już przekroję kawałeczek. Zobaczcie, ten gołąbek w ogóle się nie rozpada. Wyśmienicie smakuje. My takie gołąbki zawsze podajemy albo z sosem, albo z ketchupem. I tylko one wtedy tak dobrze smakują. Najważniejsze jest to, żebyście mieli miękką kapustę podczas gotowania, żebyście nie przygotowali za bardzo ryżu. Żeby ryż był taki lekko twardawy, a nie taki miękki, ciapowaty. I wtedy te gołąbki wychodzą naprawdę przepyszne. Gotuję ryż. Daję kilogram ryżu. Na każdy kilogram ryżu daję 2 litry wody. Jeśli chcecie bardziej sypki, to tą proporcję możecie zmniejszyć. Ja dokładam sól i gotuję ten ryż, tak jak mówiłem wcześniej, na takim bardzo woniusieńkim ogniu, aż te ziarenka będą takie miękkawe. Nie może być rozgotowany ten ryż, tylko musi być taki miękkawy. U mnie ryż prażył się jakieś 6-7 minut. Zobaczcie, wszystka woda została przez niego wchłonięta. Ryż nie przypalił się. Przeważnie te ryże się przypalają w takich garkach. Najlepszym garnkiem do gotowania ryżu jest taki aluminiowy. Ja akurat taki mam stalowy. Ten ryż tak wygląda. Możecie, tak jak to robi moja mama, czyli po minucie gotowania ryżu wyłącza i taki ryż wkłada gdzieś w ciepłe, pod pierzynę, pod kołdrę i on sobie dochodzi przez kolejne 15-20 minut. Jeśli ryż macie za miękki, to musicie go jak najszybciej pokrywkę otworzyć i kilka razy go leciutko przemieszać, żeby ta woda parowała i skrócić czas już jego prażenia. Robicie to delikatnie, żeby nie zrobić takiej mamadui. Zobaczcie, jak jest ryż uprażony. Jest trochę klejący, można go wcześniej przepłukać pod wodą było. Teraz można go przepłukać, jeśli lubicie sypki ryż, to do zimnej wody przepłukać go i odcedzić. Ja lubię takie bardziej klejące gołąbki, takie nam smakują i takie robię. Także w komentarzach możecie na pewno pisać, że tak robicie, tak. Ja robię tak od tylu lat, ponad 40 lat robimy zawsze tak gołąbki i takie nam naprawdę smakują. Ryż nie jest ciapowaty, a jest miękkawy. Ja tutaj mam 3 cebule. Na każdy kilogram ryżu daję 3 cebule. Drobniutko je kroję. Taką kosteczkę. Musi być taka drobniusieńka. W każdym razie musi być kostka. I tak po kolei następne. Na gorący tłuszcz wrzucam cebulę. To jest jakieś 100 ml tam oleju. Teraz to podsmażam. Nie musicie ją aż tak bardzo zarumieniać, tylko taka zeszklona idzie do farszu, do gołąbków. Kolejny etap to jest przygotowanie mięsa. Do gołąbków mam różne mięsa. W tym przypadku u mnie jest szynka, jest kawałeczek boczku i łopatkę.
Najlepiej do gołąbków jest takie tłuściejsze mięso, bardziej kleiste, tłuściejsze, czyli typu boczki, łopatki, takie orzynki z mięs. Ja daję takiej pierwszej klasy mięso. I teraz jeśli chodzi o ilość tego mięsa, to na każdy kilogram mięsa, żeby były takie gołąbki chociaż minimalnie mięsne, to na kilogram mięsa daję kilogram ryżu. Jeśli ktoś ma, wiadomo, 2 kg ryżu, to 2 kg mięsa. Ja natomiast wolę takie bardziej mięsne i naprawdę, żeby te gołąbki były pyszne, czyli mięsa musi być co najmniej dwukrotność tego, co ryżu. Do ciepłego ryżu daję zmielone mięso. Zobaczcie, fajnie tak grubo pomielone jest. Teraz daję tą cebulę, którą wcześniej tutaj miałem, usmażoną. Ja ryż, tak jak wcześniej widzieliście, już soliłem, ale mimo wszystko dokładam łyżkę soli. Tak jak macie kilogram ryżu, 2 kg mięsa, to na każdy kilogram musi być taka łyżka soli. Do tego oczywiście pieprz. Pieprzu daję taką płaską łyżeczkę. Łyżkę. I łyżka pieprzu. Tu oczywiście ja zawsze daję czosnek. Mam akurat granulowany. Daję łyżkę czosnku. I jak chcecie mieć taki troszeczkę lepszy smak, to zawsze dokładam jeszcze pieprz ziołowy. Teraz wszystko razem to staram się połączyć, pomieszać. Pamiętajcie, że gołąbki lubią dużo przypraw, w miarę dużo soli, pieprzu. Dopiero wtedy są naprawdę takie bardzo smaczne. Ja tutaj jeszcze wsypuję majeranek. 2 takie łyżki. Lepszy jest wtedy smak tych gołąbków w środku. Wszystko wymieszam i biorę się za gotowanie kapusty. Teraz zobaczcie, wszystko to miesza. Dałem dużo przypraw, no to co widzieliście, tak? Ten ryż naprawdę wszystko wam wchłonie. I pieprz, sól, czosnek, jak to mam granulowany. To wszystko naprawdę będzie fajnie wyczuwalne. Ja już gotuję wodę na kapustę. Musicie ją koniecznie posolić. Zależy, jaki duży garnek macie. Ja solę zawsze 2-3 łyżki, czyli coś takiego jak na makaron. I staram się ją zagotować i zaraz obrabiam kapustę. Te gołąbki dzisiaj będą z kapustą tą zwykłą, białą. Można zrobić z włoskiej, też pyszne wychodzą. Ja odcinam zawsze tego głębia, co tutaj jest. Taki odcięty głąb. Musimy dokładnie usunąć, wyciąć tego głębia, tak żeby woda wszędzie gorąca dostała się pod liście. Dobrze jest dokładnie wyciąć ten głąb, wtedy gorąca woda dostaje się pod liście, liście łatwiej odchodzą od kapusty
od główki całej i szybciej zaczyna się ta kapusta gotować już od środka. Zobaczcie, u mnie woda już się gotuje. Ja mam taki duży gar. Kapusta to już 2 by tu wlazły. Te liście, jak będziecie gotowali, jak są już miękkawe, dobre, takie przezroczyste. Jeśli są białe, to jeszcze mogą być twardawe. Ja mam takie liście już ugotowane. Zobaczcie, jakie one są jędrne. Nie łamią się. To są takie bardzo mocno elastyczne. Na pewno muszę wyciąć to. To jest grubienie całe. Nigdy tego nie daję do gołąbków. Nożem je wycinamy. I chcecie takie duże gołąbki, to ładujecie takiego dużego gołąbka w takiego liścia. Ja nie lubię takich dużych. Przekrajam tego liścia na pół. Gołąbki można sklejać na wiele sposobów. Ja robię to tak, że układam w taką kulkę na połowie liścia, bo ja, tak jak wam mówię, nie lubię dużych gołąbków. Wciągam je do środka. I zawijam tak ładnie do środka, podwijając. I leciutko go przygniatam. Zobaczcie, ładny gołąbek. Taki gołąbek na pewno wam się nie rozpadnie. Są takie fajne, zgrabne. Zobaczcie, takie jak ręka. Układam. I tak kolejne, następne. O, zobaczcie jeszcze raz, ja to zawijam. Taki liść. Jeśli gotujecie kapustę, to pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzić, żeby ona była po prostu miękka. Widzicie, ona jest taka mięciutka tutaj, żeby nie była twarda, bo twarda kapusta będzie musiała się długo później dusić, gotować i będzie zawsze taka twarda. Kolejnym rzeczą jest wycięcie, tak jak wam wcześniej pokazałem, tego głębia. Zobaczcie, jakie to jest twarde. Tego się nie je, to się wyrzuca. My to dajemy na spód do garka, żeby nam się gołąbki nie przypalały. My to układamy wszystko. A liście sobie dzielę tak, jak chcę mniejsze gołąbki, tak te, że odcinam na pół i wycinam tak samo to. Zobaczcie tutaj to. I to musi być tak samo usunięte. Teraz taki liść można zawijać śmiało gołąbka. Zobaczcie, mam taką kulkę. I tak wam już tyle raz pokazałem. Wkładam ją tą kulkę w liścia. Roluję. Zawijam do środka. Druga strona to samo. Ten też taki większy, byłby duży liść. Leciutko przyciskam i zobaczcie, jaki piękny gołąbek. I tak kolejny i kolejny. Zobaczcie mi tutaj taki garnek akurat wpadł w ręce. Taki trochę większy. Nalałem tutaj szklankę wody. Układam te gołąbki. Tak ściśle. Tak z 1 kg ryżu i z 2 kg mięsa. To są takie bardzo pyszne mięsne gołąbki. Starczy wam wtedy jedna kapusta, taka dosyć duża. I tych gołąbków wyjdzie około 30. Zależy, jakiej wielkości te gołąbki robicie.
Ja jednak dosyć gęsto układam. Daję liść laurowny, ziele angielskie z 5-6 ziarenek. Przesypuję to majerankiem. Daję cały taki smak i aromat. I tak kolejną warstwę. Bardzo ważne jest, żeby na spód dać wodę, bo by Wam się te gołąbki po prostu przypaliły. Na spodzie mam te głębie z tych liści. Możecie położyć talerzyk na spód. Nie wiem, co tam uważacie. Jakiś taki szklany nie powinien Wam pęknąć. Teraz przesypuję majerankiem. Wkładam jeszcze ze 2-3 liście. Możecie pokruszyć. Ze 2-3 ziarenka jeszcze pieprzu, co ja mówię, ziela angielskiego. I teraz jeszcze majeranku dam, bo trochę mało. Polewam to wszystko tłuszczem. Możecie dać kostki masła. Ja akurat daję oleju. Na samej wodzie słabe będą. Smak będzie słaby, a tak zawsze to podkreśli. Będą się tak po prostu dusiły. To jest jakieś 6 łyżek. Zobaczcie, ja już przykryłem. Podłączyłem gaz. Naprawdę przepyszne te będą gołąbki. Bardzo dużo tu jest mięsa. Stosunek 2:1, czyli kilogram ryżu, 2 kg mięsa. Tutaj już są te gołąbki nastawione. Jak zaczną tylko się gotować, przykręcam na wolny gaz, żeby Wam się nie przypaliły. I tak te gołąbki od 2 do 3 godzin, sprawdzając, czy już są miękkie, czy nie są w środku surowe, czy miękka jest kapusta, to musicie już sami próbować. Na wolniutkim ogniu one sobie po prostu się duszą. Gołąbki duszą się na wolnym ogniu już z godzinę czasu. Już pięknie w domu pachnie. Na wolniusieńkim ogniu musicie je dusić, gotować, z tego względu, żeby Wam się nie poprzypalały. I tak jeszcze z 1,5 godziny do 2 godzin i powinno być mięciutkie. W międzyczasie będziemy próbowali je. Ja zawsze gołąbki sprawdzam tak, czy dobra temperatura w środku jest, żeby pokrywka zawsze była gorąca. Jeśli lubicie, żeby te gołąbki były troszeczkę bardziej słone, trochę, bo one praktycznie nie mają soli, możecie posolić je teraz troszeczkę po wierzchu. Ja dołożę troszeczkę na wierzch wegety. Mało kiedy to robię, ale czasem możecie to solić, trochę wegety dać. Dosłownie do smaku. Ja tutaj czasem daję też kawałki masła. Fajnie to tak smakuje. Możecie to ominąć, nie musicie. Taki fajny posmak będzie. Dwie i pół godziny minęły. Zobaczcie. Na wolnym ogniu. Już są mięciusieńkie. Ja już je wyłączam, bo w międzyczasie jeszcze dojdą. Gołąbki naprawdę wyszły cudowne. My już próbowaliśmy w smaku. Zobaczcie, dużo daje też to, że podczas duszenia dodajemy do nich trochę na wierzch masła. One mają taki naprawdę inny smak. Naprawdę są przepyszne i rewelacyjne. Zobaczcie, nic się nie rozpadają. Można je przekroić. Widzicie, jednym pociągnięciem widelca. Dużo kawałków mięsa. Naprawdę mięsne. Konsystencja, zobaczcie, jaka fajna, taka zbita. Także u nas ten przepis jest od lat. Taki przepis na te gołąbki robimy już ponad 40 lat.
Jeszcze moja babcia je robiła. W domu je zawsze robimy i zawsze one wychodzą. Najważniejsze, żeby dobrze uprażyć, ugotować ryż, żeby nie był taki bardzo miękki, ciapowaty, a nie był taki bardzo twardy. To ma być taki miękkawy. I żeby kapusta zawsze była dosyć miękkawa, żeby nie była twarda kapusta do zawijania liści. A przypraw i soli to już musicie według tego przepisu albo własnych upodobań. Także naprawdę zapraszam, bo są cudowne te gołąbki. Gołąbki, które robiliśmy wczoraj, wyszły wyśmienite. My już je próbowaliśmy. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Nie rozpadają się. Są naprawdę takie fajne, zbite. Przepis naprawdę rewelacyjny. Jeśli macie ochotę na takie gołąbki, to naprawdę próbujcie, róbcie. Nic trudnego, trochę pracy. Wiadomo, kosztuje, ale efekt naprawdę murowany. Tak wyglądają w środku. Patrzcie, jak fajnie. Taki zbity, naprawdę fajny farsz. Naprawdę nie powstydźcie się, czy dla gości, w domu, dla siebie. Takie gołąbki można przetrzymywać ze 2-3 dni, nawet 4, ale muszą być w lodówce. I smakują rewelacyjnie dopiero na następny dzień. Także zapraszam po ten przepis. I życzę wszystkim smacznego. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.